Witam Was wszystkich. Już 4. odcinek budowania miłości do siebie. I zastanawiam się, jak Wam wszystkim idzie. Jak Wam idzie w tym budowaniu szacunku, miłości, fascynacji z samym sobą, zaangażowania w kim jesteś jako osoba, jako człowiek, jako boska kreacja. Więc już mam, tak, ktoś mnie oglądał przez chwilę, więc dobrze. Chciałam, żeby więcej się Was pojawiało, ale ja wiem, że ja w różnym czasie się zgłaszam i w różnym czasie się pojawiam, więc rozumiem. Słuchajcie, higiena słowa jest niesamowicie ważna. I tak samo jak dbamy o przestrzeń dookoła siebie, tak samo jak dbamy o ciało nasze, o to, co się wewnątrz nas dzieje, tak samo ważna, niesamowicie ważna higiena słowa, tego, co mówimy do siebie. Mam jakieś opóźnienie dziwne. Co mówisz do siebie? Co mówisz do siebie, jak widzisz się w lustrze? Co mówisz, kiedy się ubierzesz ładnie z rana? Co mówisz do siebie, jak ci się przytrafi coś dobrego? Jak ci się przytrafi coś złego? Tak samo, czy pozwalasz ludziom w Twoim otoczeniu źle się do Ciebie wyrażać, źle się do siebie wyrażać, używać wulgaryzmy? To jest wszystko higiena słowa. I do tych, którzy mnie znają, których już miałam przyjemność coachować, dobrze wiedzą, że mam dużą wrażliwość na słowo, bardzo dużą, i słyszę w tym, jak osoba się wyraża, w tym, co mówi do mnie. Ja słyszę, co mówi do siebie. I mam dla Was dzisiaj 2 przykłady. I właściwie ostatnie dni bardzo dużo się wydarzyło właśnie w tej sferze słowa wśród moich klientów. Sama też oczywiście dla siebie zauważam, bo nie ma czegoś takiego jak coach, który nie pracuje nad samym sobą. Totalna bzdura. My nadal pracujemy nad sobą. Nieustannie. Nawet niedługo zaczynam seminarium związki, relacje właściwie. Także nadal nad sobą pracuję, mimo że już przez długi czas coachuję, mówię tutaj, używam słowa z angielskiego, bo w takim języku sama przeszłam samorozwój. I nadal wiem, że to może nie ma tutaj higieny języka polskiego, ale wiem, że język polski ma wiele zapożyczeń i wiem, że mnie rozumiecie, kiedy mówię coachuję. Higiena słowa, ok? Z jedną dzisiaj moją klientką rozmawiałam, miałyśmy takiego spontana, taki telefon zaskoczenia trochę, bo ja się do niej odezwałam, co u Ciebie, a ona, skąd wiesz, potrzebuje rozmowę i dzwoni. I takie słowo, które mi się pojawiło, to przepraszam. Ona mówiła dużo w języku sorry, przepraszam. Po wysłuchaniu jej przez 15 minut powiedziałam do niej: przestań przepraszać. Przestań przepraszać. Uwłaczamy sobie, uwłaczamy drugiej osobie. Można to zrobić w dużo lepszy sposób. Można powiedzieć: dziękuję za to, że mi... Nie dziękuję, dzięki. Dziękuję, patrzcie na słowo dziękuję, czyli pracuję cały dzień.
nie chcemy tego. Można powiedzieć dzięki, albo uznaję Ciebie. Uznaję Ciebie, że coś Ci się przydarzyło. Czyli w jej sytuacji to było tak, że córka zobaczyła, powiedzmy, jej kłótnię z mężem, co kłótnia to też jest pewnego rodzaju opis, bo po prostu mieli rozmowę i głośną rozmowę, nie zgadzającą się z sobą, wypowiadające zdania, które się nie zgadzają ze sobą albo które nie ma jedności w opiniach. I ona przepraszała córkę. Ja mówię, nie przepraszaj, że córka to usłyszała. Uznaj tą córkę. Zauważ, co się dla niej wydarzyło. Uznaj to, że się z tobą podzieliła. Zapytaj ją o emocje. Weź odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Przepraszając, bierzemy siłę od siebie i od swojego dziecka. To też jest twojego dziecka ścieżka. To dziecko przyszło też po coś. Nie wiem, czy to słyszycie, mój kot właśnie wskoczył na firankę. I nie chodzi o to, żeby tu przepraszać. Chodzi, żeby tu coś zauważyć. Może porozmawiać. Ja bym uznała dziecko za to, że sobie z tym poradzi. Ja bym powiedziała na pewno nie przepraszać. I nie mówię, żebyście się ze mną zgodzili tutaj. Zobaczcie coś dla siebie. Jak używacie języka? Co mówicie do siebie? Kim jesteś w momencie, kiedy przepraszasz? Kim jesteś w momencie, kiedy bierzesz za coś odpowiedzialność? Biorę odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. I wstawiam wszystkie działanie, podejmuję działanie, aby to nie miało wpływu negatywnego na moje dziecko. Przepraszając, obniżamy swoją wartość. Obniżamy wartość osoby, którą przepraszamy, bo nie wierzymy w siłę tej osoby, że ta osoba jest zdolna do przejścia tego momentu i wygrania tej sytuacji, przepracowania tej sytuacji. I teraz następny przykład. Następnym przykładem jest właśnie mówienie: o, przechodzę kryzys, przechodzę tamto, zmagam się z moimi emocjami. A może zacząć mówić: radzę sobie z moimi emocjami. One się po prostu pojawiają. Albo przeżywam swoje emocje. Uwielbiam przeżywać swoje emocje. Doświadczać emocji. Doświadczać tym, kim ja jestem. Doświadczać mojej ścieżki życiowej. Zobacz, co do siebie mówisz. Zobacz, co mówisz na temat siebie, na temat twojego otoczenia. Ja dzisiaj się przyłapałam na czymś, że wkurzam się na mojego byłego za brak komunikacji i go za to obwiniam. I co wprowadzam w to miejsce? Wprowadzam, że jak brak jest komunikacji, to coś pozytywnego się dzieje. Że jestem wdzięczna za jego brak komunikacji, bo w tym momencie następuje duży przełom w jego życiu i jest w stanie zrobić to, co obiecał.
pracuje ciężko, bo chce dostarczyć wszystko to, co obiecał. Tutaj mówię o podzieleniu się majątkiem i spłaceniu mnie. Także zauważmy, jak reagujemy na pewne sytuacje i co do siebie mówimy w tym momencie. Bo jeżeli mówimy do siebie coś negatywnego, to nie działa. Naprawdę, mówiąc do siebie negatywne rzeczy, to nie działa. I ja wiem, że dla wielu z Was to jest wyzwanie. Dla mnie również to jest. Dlatego piszę sobie coś fajnego na swój temat. Kreuję swoją rzeczywistość. Mam fajnie opisane, kim jestem za rok, za 2, do którego wracam i sobie czytam. Się nad nim, gdzie to jest? Gdzieś pewnie mi spadło. Także zaraz to sobie wezmę i przeczytam. Jeżeli masz problem, musisz koniecznie coś o sobie do siebie powiedzieć, to na początek zrób ten wysiłek intelektualny i zacznij mówić do siebie coś miłego. Przyłap się na tym, jak mówisz coś złego, coś, co ci się nie podoba i zamień. I bądź dla siebie życzliwą. Nawet jeżeli powiesz coś złego, za chwilę powiedz coś dobrego. Bo zajmuje nam trochę czasu ten proces. Bo częściej w dzieciństwie byliśmy skrytykowani niż wynagrodzeni. Teraz usuwamy ten program. Teraz kreujemy, czy nazywamy siebie tym, kim chcemy być, albo po co byliśmy stworzeni. Czyli ja jestem niesamowitym youtuberem, speakerem, mówcą, coachem. Przyciągam tysiące ludzi, widzów dziennie. To jestem ja. A że moja rzeczywistość do tego dociera, to już jest mój wybór, czy chcę się za to nazywać, przyzywać słowami, czy chcę się za to uznać. Więc zadaję wam pytanie, co chcecie zrobić w tym momencie? Jak chcecie siebie nazwać? Pamiętajcie, jesteście niesamowitym stworzeniem, cudem, ciało, umysł, dusza i zasługujecie na wszystko, to co najlepsze. Dziękuję.